Witajcie, kochani. Dzisiaj pokażę krok po kroku, jak zrobić żabę w spodniach na szydełku. Zrobiłam dwie żabki, różnią się kolorami. Jedna jest jaśniejsza, druga ciemniejsza. Obie mają duże czarne oczy, które ozdobiłam białym refleksem. Jaśniejsza ma czarne usta, wyszyte czarną nitką, a ciemniejsza ma usta wyszyte czerwoną nitką. Obie wypełniłam kulką silikonową i zrobiłam z tego samego koloru spodnie. Jaśniejsza ma krótszy karczek, zaś ciemniejsza dłuższy, po to, aby ją rozjaśnić. Z tyłu szelki skrzyżowałam i przyszyłam czarną nitką czerwone guziczki. Tak wyglądają z każdej strony. Spodnie można z łatwością zdejmować. I teraz tak wygląda żabka. Zapraszam do zrobienia takiej żabki razem ze mną. Żabkę zrobię z włóczki Yard Arm Jeans. To jest włóczka tego samego gatunku, ale ta włóczka jest trochę ciemniejsza. Numer tej włóczki 92. Ta włóczka składa się z 55% kotonu i 45% akrylu. Natomiast spodnie zrobię z cieńszej włóczki, jasnozielonej. To jest włóczka Gazal Baby Cotton. Całą żabkę zrobię na szydełku 2 mm. Oczy mają szerokość 6 mm. I jeszcze na końcu przyszyję żabce takie ciemnoczerwone guziczki, które będą tutaj na szelkach z tyłu. I do wykończenia żabki użyję igły do włóczki i nożyczek. I zapraszam do zrobienia razem ze mną takiej żabki. Żabkę zacznę robić od oczu, czyli zrobię takie oczko. Jedno zrobiłam i zrobię teraz drugie. Oczko robię na magicznym pierścieniu, na którym robię 6 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 i 6. I teraz przyciągam. Wbijam szydełko w pierwsze oczko. Robię oczko ścisłe i oczko łańcuszka. Pierwszy rząd zrobiłam. Teraz robię drugi rząd. Robię drugi rząd. I w tym rzędzie w każdym oczku przerabiam po jednym półsłupku. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 i 6. Dwa rzędy zrobiłam i teraz robię trzeci rząd. W trzecim rzędzie powiększam oczko
Czyli w co drugim oczku robię 2 półsłupki, tak aby na koniec tego rzędu było 9 półsłupków. W pierwszym oczku zrobiłam 1 półsłupek, w drugim oczku robię 2 półsłupki i w następnym oczku 1 półsłupek i w kolejnym 2 półsłupki. I tak robię do końca, 3. rząd. I spotkamy się na koniec tego rzędu. Trzeci rząd zrobiłam. Mam 9 półsłupków. Teraz robię 4. i ostatni rząd. I w każdym oczku tego rzędu przerabiam po 1 półsłupku. Czyli razem przerabiam 9 półsłupków. Czwarty rząd przerobiłam, znacznika się pozbywam i wbijam szydełko w następne oczko i robię oczko ścisłe. I tak wygląda. Drugie oko zrobiłam i teraz połączę je z pierwszym, czyli wbijam szydełko obojętnie w które oczko i robię oczko ścisłe i oczko łańcuszka. I teraz robię. Wbijam szydełko w to samo oczko i robię jeszcze 1 półsłupek. Będę trochę powiększać te rzędy. 3 rzędy. Czyli mam 1, 2, 3, 4. Teraz w każdym oczku robię 1 półsłupek. 5, 6, 7, 8, 9, 10. I wbijam szydełko tutaj w środkowe oczko i robię 2 półsłupki. I teraz przechodzę na drugie oko i robię pojedynczo półsłupki. I w ten sposób skończę pierwszy rząd, czyli 10, 11, 12, 13 oczek, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Czyli w ten sposób powiększyłam. Każde oko miało po 9 oczek. Dodałam z jednej i z drugiej strony po 1 oczku i w ten sposób mam 20 oczek. I teraz robię drugi rząd. W drugim rzędzie też powiększę, czyli wbijam szydełko tutaj to pierwsze oczko na środku i robię 2 półsłupki. 1 i 2. I dalej przerabiam do następnego środka po 1 półsłupku. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10, 11 i 12. I teraz w 13 oczku robię 2 półsłupki, czyli 13 i 14. Dalej przerabiam pojedynczo. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1 i 22. I teraz mam 22 oczka i teraz zamontuję bezpieczne oczka. I mogę tutaj z tej strony zrobić. Czyli raz, 2, 3, 4 i tutaj po 4. rzędzie na środku wbijam bezpieczne oczko. I go zabezpieczę. I teraz drugie zrobię tak samo, czyli znowu tu na 4. rzędzie i tu po 4. oczku na środku, po 4. rzędzie, tak jak wcześniej. I zabezpieczam. Tak wyglądają zamontowane oczka. Teraz robię 3. rząd. I tutaj zaczynam ten rząd od 2 półsłupków. Czyli w pierwszym oczku robię 2 półsłupki. Raz i 2. Tak, aby wszystkich rzędów było 23. Tak, aby wszystkich oczek było 23. Czyli mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22 i 23. Trzy rzędy zrobiłam. Mam 23 oczka. Zrobię teraz 5 rzędów, przerabiając w każdym rzędzie po 23 oczka i po 5 rzędach, które zrobię, wyszyję tutaj przy oczach żaby białe refleksy. 8 rzędów przerobiłam
Tak wygląda tutaj to połączenie między oczkami. Teraz zrobię jeszcze 5 rzędów, ale zanim je zrobię tutaj, wyszyję białe refleksy przy oczach. Czyli mam tutaj taką kawałek włóczki akrylowej, białej, wbijam igłę pod oczko. Tutaj zostawiam dłuższy koniec. I tutaj na górze tego oczka, tu pod to oczko wbijam igłę i przeciągam ją do następnego oczka. I tutaj wbijam, tutaj trudno trafić, i wbijam ją tutaj. I teraz przyciągam. I dalej wbijam igłę pod tym drugim oczkiem. I tak nie za mocno ściągam. I teraz tak wyglądają oczka żaby. Trochę różnią się od siebie, ale nie ma to większego znaczenia. Mają być zabawne. I teraz przywiązuję te 2 końce włóczki i końcówki zostawię w środku, ponieważ trochę wypcham tę żabkę. I robię jeszcze 5 rzędów. I spotkamy się po zrobieniu 5 rzędów. I znowu w każdym oczku 1 półsłupek. Trzynaście rzędów zrobiłam i teraz tułów żaby liczę 5 cm. Trochę wypcham ją i będę robiła nogi, tak jak tutaj. Dobra. Trochę ją wypchałam i teraz robię nogi. Wszystkich oczek mam 23 i teraz odliczam 11 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tutaj 12 oczko, czyli i teraz wbijam szydełko. 12 oczko, robię oczko ścisłe i oczko łańcuszka. I przerabiam, robię nóżkę. Czyli wbijam szydełko, następne oczko i robię
pojedynczo. W każdym oczku robię jeden półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 i 11 i 11 łączę z następnym oczkiem z drugiej strony. W ten sposób zmniejszyłam nóżkę i teraz robię drugi rząd i w tym rzędzie też robię w każdym oczku jeden półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i jeszcze tu w ostatnie oczko wbijam, robię 9 i tutaj z drugiej strony wbijam szydełko i robię oczko ścisłe. Tak wygląda nóżka. I odcinam. I przyciągam końcówkę tej włóczki. Potem tą włóczką szyję tę nóżkę. I teraz robię drugą nóżkę, czyli wbijam szydełko, robię półsłupek, tę końcówkę wyrabiam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 i teraz wbijam szydełko w 11 oczko. Wbijam szydełko w 11 oczko i łączę tutaj z tym pierwszym. I robię półsłupek. I przechodzę na drugą stronę. I teraz wbijam szydełko w następne oczko. Robię półsłupek. I w ten sposób robię drugi rząd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i łączę tutaj z tym pierwszym oczkiem z drugiej strony. I łączę oczkiem ścisłym. I tak wyglądają
nogi żaby. I teraz tu odcinam, przyciągam. I tutaj trochę jeszcze wypcham. Nie za mocno. Jeszcze drugą nóżkę. Też wypycham. I szybam tutaj za oczka. I chowam tę włóczkę do środka. I odcinam. Teraz szybam drugą nóżkę, tak zresztą jak pierwszą, czyli tak za oczka. Nóżki przyszyłem i teraz tak wygląda żabka. Teraz zrobię żabce takie nóżki. Jedną nogę zrobiłam, a teraz zrobię drugą nogę. Wbijam szydełko. Tutaj przyszytą nogę i robię 13 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. I teraz zrobię takie 3 palce. Czyli wbijam szydełko w następne oczko, robię oczko ścisłe. I jeszcze następne oczko i robię znowu oczko ścisłe. Jeden palec mam. I teraz na tym oczku ścisłym robię 3 oczka łańcuszka. Raz, 2 i 3. I znowu wbijam szydełko w następne oczko i robię oczko ścisłe. I jeszcze w następne oczko, czyli drugie, i robię oczko ścisłe. 2 palce mam. Teraz robię znowu 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. I wbijam znowu. Powtarzam tak samo. Następne oczko i robię oczko ścisłe. I jeszcze w następne oczko i robię oczko ścisłe. I teraz wbijam szydełko tutaj w środek drugiego palca i w środek trzeciego palca. I mam takie 3 oczka i przyciągam włóczkę przez te 3 oczka. I tak wyglądają 3 palce. Teraz wbijam szydełko w następne oczko i robię oczko ścisłe. I na prawej stronie oczek łańcuszka. W każdym oczku łańcuszka robię oczko ścisłe. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 i 10. Teraz wbijam szydełko tutaj w nogę i robię oczko ścisłe. Tak wygląda. I teraz odcinam tę włóczkę. Przeciągam. I związuję te dwa końce razem. Przywiązuję 2 razy. I teraz chowam te końcówki do środka, ponieważ ta nóżka mocno się trzyma. Chowam przy pomocy igły. Tu wbijam w środek. I jeszcze tutaj. I tę końcówkę chowam do środka szydełkiem. I teraz tę drugą końcówkę też chowam do środka igłą. 2 nogi zrobione na prawej stronie. Tak wyglądają. Na 8. rzędzie robię ręce, licząc od początku oka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I tutaj z boku na 8. rzędzie wbijam szydełko. I robię tak samo, jak robiłam nogi. Czyli wbijam tutaj szydełko. Tutaj czyli tutaj z boku wbijam szydełko. I robię 13 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. I znowu robię 3 palce, czyli wbijam szydełko w następne oczko, robię oczko ścisłe. I jeszcze w następne oczko wbijam szydełko i robię oczko ścisłe. I znowu na tym oczku ścisłym robię 3 oczka łańcuszka. 1, 2 i 3. I znowu w następne oczko wbijam szydełko i robię oczko ścisłe. I w drugie oczko wbijam szydełko i robię oczko ścisłe. I mam 2 palce. I teraz znowu na tym oczku ścisłym robię 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I znowu wbijam szydełko w następne oczko. Na prawej stronie oczek łańcuszka wbijam szydełko. 1, jedno oczko ścisłe i drugie oczko ścisłe. I teraz wbijam szydełko. Tutaj w środek pierwszego palca i w środek drugiego. I wbijam szydełko w środek drugiego palca i w środek trzeciego palca. Tu przeciągam i mam teraz 3 oczka i przeciągam włóczkę przez te 3 oczka. I teraz wbijam szydełko tu w następne oczko, w pierwsze oczko i robię oczko ścisłe. 3 palce mam. I teraz w
każdym oczku, jak przy nodze, robię po jednym oczku ścisłym. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i jeszcze w ostatnie oczko i 10. Teraz zbijam szydełko w to samo miejsce i robię oczko ścisłe. I teraz odcinam tę włóczkę. Tak wygląda łapa żaby. I odcinam tę włóczkę. I tu przyciągam przez to oczko. I na lewej stronie, tutaj z tyłu, przymocuję tę włóczkę. I jeszcze raz i wyprowadzam ją. Pozbywam się tej końcówki. I teraz tak samo wbijam tutaj igłę. I jeszcze raz tutaj. I można ją schować do środka. Wyglądają, czyli tak wyglądają nogi i łapa żaby. Te ręce i nogi można też zrobić osobno na 13 oczkach łańcuszka, nie licząc oczka początkowego, a robi się je tak samo, tylko jak powiedziałam, trzeba je doszyć. Więc wybór należy do Was. I teraz robię drugą rękę, czyli znowu tutaj z boku wbiję szydełko i zrobię ją tak samo, jak robiłam pierwszą. I teraz tak wygląda żaba. Teraz zrobię żabce usta. Wyszyję te usta, ale zamiast czarnej nitki użyję taką ciemnoczerwoną, ponieważ tutaj czarnej nitki na tej żabie nie będzie widać. Wbijam igłę tutaj, prawie pod samo oko. Tu zostawię dłuższy koniec. I teraz tutaj na drugim wbijam igłę pod drugi rząd, tak mniej więcej na środku. I wbijam igłę tutaj pod drugie oko. I teraz wracam tutaj do pierwszego miejsca. Tutaj, gdzie wbiłam pod to pierwsze oko.
I teraz przeciągam tę włóczkę, przeciągam tę nitkę, tak, żeby bardziej były widoczne. I teraz przechodzę tutaj, pod drugie oko i tak pod spodem przeprowadzam tę igłę. Pod spodem wbijam pod spód tej pierwszej nitki. I teraz wyprowadzam, czyli wbijam w to samo miejsce, w które wbijałam igłę. I tak wygląda. I tak wyglądają usta. Można je tutaj w różny sposób, bardziej zabawnie wyszyć. Tak wyglądają usta. I teraz pozbywam się tych nitek. I teraz przywiązuję te dwie końcówki i chowam do środka. Tak wygląda teraz żabka. Teraz zrobię takie spodnie. Spodnie zrobię na 33 oczkach łańcuszka i robię 33 oczka łańcuszka. Oczka początkowego nie liczę. Raz, dwa, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. I teraz można sobie przymierzyć te oczka łańcuszka, tak aby spodnie nie były ani za ciasne, ani za luźne. I jak widzicie, całkowicie pasują. I teraz połączę te oczka łańcuszka i połączę je na prawej stronie. I wbijam szydełko w pierwsze oczko. I robię oczko ścisłe i oczko łańcuszka. I tak zaczynam pierwszy rząd, a tę końcówkę wyrobię. Wszystkich rzędów zrobię 7. Na prawej stronie każde oczko wbijam. Na prawej stronie oczek łańcuszka, w każde oczko wbijam szydełko i robię pojedynczo półsłupki. I tak robię do końca pierwszy rząd. I spotkamy się na koniec pierwszego rzędu. I zbliżam się do końca pierwszego rzędu. Tu jeszcze wbiję w ostatnie oczko szydełko. I teraz tu zaznaczam i zaczynam drugi rząd, czyli robię półsłupek. I tak robię. I znowu w każdym oczku jeden półsłupek
I tak robię i jeszcze, czyli drugi rząd zaczęłam, a wszystkich rzędów będzie 7. I spotkamy się po przerobieniu 7 rzędów. I tak teraz wygląda początek spodni. 5 rzędów przerobiłam, czyli wszystkich teraz rzędów mam 7. Długość tych spodenek bez nogawek wynosi 2,5 cm. I teraz zacznę robić nogawkę, czyli mam 33 oczka. Z każdej strony odliczyłam po 16 oczek i wbiję szydełko w 17 oczko, które tutaj zaznaczyłam. Wbijam szydełko w 17 oczko, robię oczko ścisłe i oczko łańcuszka. I tak zaczęłam pierwszą nogawkę i zaczynam nogawkę. I robię pojedynczo teraz półsłupki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i wbijam sznurko w 16 oczko, robię półsłupek i przechodzę na drugą stronę i wbijam szydełko w pierwsze oczko i znowu robię półsłupek. Pierwszy rząd nogawki przerobiłam i teraz jeszcze jeden rząd. Czyli tak zaczęłam w ten sposób drugi rząd. I znowu przerabiam pojedynczo półsłupki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Teraz trochę ją zmniejszę, czyli 13 z 14 oczkiem zmniejszę w ten sposób, że przeciągam oczkę. I tutaj na końcu w środku wbijam w środek szydełko i robię oczko ścisłe. Tak wygląda nogawka. I teraz pozbywam, odcinam tę włóczkę i chowam do środka igłą. I wbijam igłę w to oczko, ściągam i tutaj na lewej stronie schowam tę końcówkę. I przyciągam na lewą stronę.
wodą. I robię drugą nogawkę. Wbijam szydełko w pierwsze oczko, robię oczko łańcuszka. I teraz wrabiam tę włóczkę na następnych oczkach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i teraz wbijam szydełko tutaj to pierwsze oczko i robię półsłupek. I tak robię następny rząd. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13 i w przedostatnie oczko wbijam szydełko, wyciągam włóczkę, też trochę zmniejszę tę nogawkę i w ostatniej tak samo i robię zmniejszenie i tutaj w środek wbijam szydełko i robię oczko ścisłe. I teraz odcinam i chowam tę włóczkę tak jak poprzednio przy pierwszej nogawce. I teraz tak wygląda żabka w spodniach i teraz zrobię karczek. Karczek zrobię na szerokość 9 półsłupków. Odliczam tutaj 3 oczka. Raz, dwa, 3. I tutaj to trzecie oczko wbijam szydełko tu pod ten łańcuszek i robię oczko łańcuszka. I teraz w następnych oczkach robię półsłupki. Raz, dwa i wrabiam tę włóczkę. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. I teraz zrobię jeszcze 4 rzędy. Jaśniejszej żabie zrobiłam raz, dwa, 3, 4 rzędy. Tutaj zrobię 5 rzędów, z tego względu, że ta żaba jest ciemniejsza i ją rozjaśnię. Na końcu każdego rzędu robię półsłupek. I teraz wbijam tutaj w pierwsze oczko szydełko i robię. Czyli robię 4 rzędy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. I znowu oczko łańcuszka. I zrobię jeszcze 3 rzędy i spotkamy się po przerobieniu 3 rzędów. 5 rzędów przerobiłam. I teraz zwrócę uwagę na to, że tutaj ten pierwszy rząd, wszystkie oczka
we wszystkie tutaj oczka wbijałam szydełko pod sam łańcuszek. I wtedy ten rząd jest bardzo równy. Czyli wszystkich rzędów zrobiłam 5, teraz robię szelkę. Szelkę robię na 22 oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22. I wbijam szydełko w drugie oczko i w każde oczko wbijam teraz szydełko, w każde oczko łańcuszka na prawej stronie i robię oczko ścisłe. I tak przerabiam do końca szybki. I w ten sposób powinno mieć 21 oczek. I spotkamy się na koniec tej szelki. Zbliżam się do końca szelki. I tutaj jeszcze robię oczka ścisłe. I tutaj w ostatnim oczku. I tutaj jeszcze wbijam szydełko tutaj w pierwsze oczko karczka. I też robię oczko ścisłe. I teraz mam taką szelkę. I odcinam tę włóczkę. I teraz przeciągam i chowam do środka tę włóczkę. Jeżeli chcecie, to aby te spodnie wyglądały trochę inaczej, to można tymi oczkami ścisłymi tutaj przerobić dookoła spodnie i karczek i wrócić i zrobić następną szelkę. Ale ja zrobię w ten sposób, tak jak pokazałam. Czyli teraz chowam tutaj tę włóczkę i chowam ją tak, żeby nie wychodziła między oczka. I teraz odcinam. I tak wygląda szelka. I teraz zrobię drugą szelkę. I teraz wbijam szydełko tutaj w pierwsze oczko. Robię drugą szelkę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 22. No i teraz wbijam szydełko w następne oczko i robię oczko ścisłe. I teraz w każdym oczku robię oczko ścisłe. I tak robię do końca szelki. Oczka ścisłe robię na prawej stronie oczek łańcuszka. Tyle mam i spotkamy się na koniec szelki. I zbliżam się do końca. Tutaj jeszcze 2 oczka ścisłe i wbijam teraz szydełko tutaj w pierwsze oczko i robię oczko ścisłe, tak żeby przymocować z karczkiem. I teraz odcinam i chowam tę końcówkę do środka. I tutaj przeciągam. I teraz mam tutaj 2 końcówki, które schowam do środka.
wyglądają spodnie z szelkami. Guziczki przyszyję do spodni, tylko tak, aby spodnie mogły się zdejmować. I drugi guzik też mocuję. Robię pętelkę i jeszcze raz przeciągam. I jeszcze raz pod spód i odcinam. I guziki przyszyte. Można przyszyć też każdym innym kolorem. Ja przyszyłam czarną włóczką i w ten sposób te guziki się tak odznaczają. Tak wygląda żabka ostatecznie. Jest zrobione, wykończone. Spodnie można zdjąć, dlatego zrobiłam je szersze. Tak ostatecznie wyglądają żabki. Nie są trudne w wykonaniu i każdy, kto zna podstawy szydełkowania, zrobi je z łatwością. Jeżeli spodobał Ci się mój filmik, podnieś łapkę w górę, zostaw komentarz, a jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi filmami, subskrybuj mój kanał. Dziękuję za uwagę i zapraszam na moje nowe filmy.